10 państw, które nie posiadają armii. Miejsce 10. Mauritius. To państwo wyspiarskie, położone w południowo-zachodniej części Oceanu Indyjskiego, w archipelagu Mascarenów, około 900 km na wschód od Madagaskaru. Wyspa została odkryta przez Portugalczyków w 1505 roku i skolonizowana przez Holendrów w 1638. Mauritius uzyskał niezależność od Brytyjczyków w 1968 roku i od tego roku nie posiada regularnej armii, a jedynie jednostki Straży Wybrzeża oraz paramilitarne siły policji. Liczą one w sumie około 10 000 osób. Jednostki zbrojne odbywają szkolenie w Wielkiej Brytanii, we Francji oraz w Indiach. Stany Zjednoczone szkolą oficerów w zakresie terroryzmu oraz prawa morskiego. Miejsce 9. Watykan. To miasto, państwo w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, enklawa na terytorium Włoch, w Rzymie, najmniejsze uznawane państwo świata pod względem powierzchni i najmniejsze niepodległe państwo pod względem liczby ludności. Watykan to siedziba najwyższych władz Kościoła katolickiego, gdzie rezyduje papież. Nie posiada stałej armii. W Watykanie utrzymywany jest korpus żandarmerii jako policja wewnętrzna. Gwardia szwajcarska służy do obrony stolicy apostolskiej, a nie całego Watykanu. Poza tym państwo nie jest połączone żadnymi traktatami obronnymi z Włochami. Gwardia palatyńska oraz Gwardia szlachecka, które były formacjami militarnymi, zostały zniesione w 1970 roku. Miejsce 8. Monako. To miasto, państwo położone w Europie Południowej, nad Morzem Śródziemnym, w obrębie Riviery Francuskiej i drugie po Watykanie, najmniejsze państwo na świecie. Również nie posiada stałej armii. Za terytorialne bezpieczeństwo Monako odpowiada Francja, zgodnie z traktatem z 1918 i 2002 roku jest zobowiązana do obrony niepodległości, niezależności i integralności terytorialnej Monako w taki sam sposób, w jaki czyni to w swoim przypadku. Monako utrzymuje dwie niewielkie jednostki wojskowe: Compagnie de Carabiniers du Prince, której głównym zadaniem jest ochrona rodziny książęcej, oraz Corps de Sapeurs-Pompiers, odpowiedzialnego za obronę cywilną oraz służbę strażacką. Obydwie jednostki są przeszkolone i wyposażone w broń. Co ciekawe, 35-tysięczne Monako posiada najwięcej policjantów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Miejsce 7. San Marino. To państwo śródlądowe w Europie Południowej, stanowiące enklawę na obszarze Włoch. Stolicą tego państwa jest miasto San Marino. Obrona San Marino przed autentycznymi zagrożeniami należy do Włoch, przy czym armia San Marino odgrywa głównie rolę reprezentacyjną oraz policyjną. Siły zbrojne mają tutaj różne funkcje, w tym wykonywanie obowiązków ceremonialnych, patrolowanie granic, stawianie straży przy budynkach rządowych i pomaganie policji w poważnych sprawach karnych. Istnieje również żandarmeria wojskowa, która jest częścią sił zbrojnych republiki. Cały korpus wojskowy San Marino opiera się na współpracy sił pełnoetatowych i ochotniczych członków, znanych jako Corpi Militari Volontari, czyli ochotnicze siły wojskowe. Miejsce 6. Andora. To małe państwo w południowo-zachodniej Europie, bez dostępu do morza, leży w Pirenejach, granicząc od północy z Francją, a od południa z Hiszpanią. Andora podpisała z tymi państwami w 1993 roku traktaty, na mocy których oba państwa zobowiązane są do jej obrony w razie zagrożenia. Obecnie armia Andory to kilkunastu ochotników, którzy pełnią funkcje jedynie reprezentacyjne. Natomiast wszyscy obywatele tego państwa traktowani są jako rezerwiści. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami w każdym domu wymagane jest posiadanie co najmniej jednej sztuki broni w przypadku wybuchu wojny.
Miejsce 5. Liechtenstein. To państwo unitarne, położone w Europie Zachodniej, w Dolinie Górnego Renu, w Alpach Retyckich, między Austrią a Szwajcarią. Jest państwem neutralnym, które nie posiada sił zbrojnych. Księstwo Liechtensteinu powstało w 1719 roku z połączenia majątków Schellenberg oraz Vaduz i od tamtej pory państwem rządzi dynastia Liechtensteinów. Było częścią Związku Niemieckiego, a po jego rozwiązaniu w 1866 roku stało się suwerennym państwem. Już w 1868 roku zdecydowano się na rozwiązanie armii i ogłoszono wieczystą neutralność, którą zachował m.in. w czasie obu wojen światowych. Teoretycznie armia mogłaby być powołana w sytuacji stanu zagrożenia narodowego. Za obronę Liechtensteinu odpowiada Szwajcaria, choć obu państw nie łączą żadne umowy w tej kwestii. Miejsce 4. Haiti. To państwo w Ameryce Środkowej, na Karaibach, zajmujące zachodnią część wyspy Haiti, którą dzieli z Dominikaną. Na zachodzie i południu otoczone jest przez Morze Karaibskie, a na północy przez Ocean Atlantycki. To dawna kolonia francuska i pierwsze niepodległe państwo w regionie Ameryki Środkowej i Karaibów. Armia tego kraju została zlikwidowana w 1995 roku. Obecnie bezpieczeństwo mieszkańców Haiti broni około 5000 funkcjonariuszy paramilitarnej jednostki Narodowej Policji Haiti. Istnieją głosy za przywróceniem armii, która jest niezbędna do utrzymania wewnętrznej stabilności kraju. Haiti posiada również kilkudziesięcioosobowy oddział Straży Przybrzeżnej. Miejsce 3. Panama. To państwo w Ameryce Centralnej, położone na przesmyku panamskim, łączącym Amerykę Północną i Południową, pomiędzy Morzem Karaibskim na północy, a Oceanem Spokojnym na południu. Graniczy z Kostaryką na zachodzie i Kolumbią na wschodzie. Panama zlikwidowała swoją armię w 1990 roku. Ruch ten podyktowany był obawą o powrót reżimu wojskowego, który rządził krajem od 1968 roku. Obecnie na straży bezpieczeństwa mieszkańców tego środkowoamerykańskiego państwa stoi Narodowa Policja, Armia Narodowych Sił Morskich oraz Narodowa Służba Powietrzna. W skład tych jednostek wchodzi około 12 000 funkcjonariuszy. Na mocy Traktatu o neutralności kanału Panamy, gwarantem terytorialnej integralności Panamy jest Armia Stanów Zjednoczonych. Miejsce 2. Kostaryka. To państwo w Ameryce Centralnej, nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym. Graniczy od północy z Nikaraguą i od południa z Panamą. Co istotne, Kostaryka była pierwszym krajem, który formalnie zlikwidował swoje siły zbrojne. W 1949 roku została uchwalona konstytucja, która zabraniała tworzenia stałej armii. Została zlikwidowana przez prezydenta José Figuresa Ferrera, oczywiście w obawie o militarny zamach stanu. Bezpieczeństwa kraju broni dziś około 10 000 funkcjonariuszy służących w paramilitarnych jednostkach policji. Co ciekawe, to właśnie na Kostaryce Organizacja Narodów Zjednoczonych stworzyła swój Uniwersytet Pokoju. Miejsce 1. Islandia. To nordyckie państwo, położone na wyspie Islandia, w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Mimo członkostwa w NATO, Islandia nie posiada stałej armii. Od 1951 do 2006 roku obowiązywała umowa obronna pomiędzy Islandią i Stanami Zjednoczonymi, która zakładała także istnienie amerykańskiej bazy wojskowej na wyspie. Chociaż Islandia nie posiada stałej armii, nadal utrzymuje jeden system obrony powietrza, zmilitaryzowaną Straż Wybrzeża, policję oraz policję taktyczną
taktyczną i islandzką jednostkę odpowiedzi kryzysowej, która jest uzbrojonym ochotniczym oddziałem przeznaczonym do misji pokojowych. Islandia, nie posiadająca własnych wojsk lotniczych, jako członek NATO może liczyć na wsparcie wojsk sojuszniczych, które okresowo patrolują przestrzeń powietrzną Islandii. W kwietniu 2007 roku podpisano porozumienie, na mocy którego niebo nad Islandią będą patrolowały norweskie F-16 i samoloty rozpoznawcze Lockheed P-3 Orion oraz duńskie myśliwce